Dzień dobry, cześć. Zapraszam do podcastu Invedo o technologii, innowacjach i biznesie. Moim dzisiejszym gościem jest Radek Podgórski. Zapraszam serdecznie na drugą część naszej rozmowy. Teraz jeszcze chciałabym zapytać Cię o dane, no bo AI, rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, no są właściwie tak dobre jak dane, na których pracują, prawda? I zastanawiam się, jakie problemy z danymi najczęściej widzisz w firmach? Niespójność. To jest to, że mamy czasem kilka źródeł. Czasem źródła digitalizowane, więc starsze dane. Po pierwsze, niespójność jest taka, że gdzieś, to są jednak modele, które zbierają wszystko całość i one naprawdę mają tą zdolność analizy z wielu źródeł. Tak. Po pierwsze, gdzieś tam coś nie wprowadzone, dziury w danych. Czy to są przebiegi czasowe, czy to są informacje, które miałyby dotyczyć konkretnego tematu i pewnej analizy, więc to jest to, z czym możemy się spotykać. Niska jakość, czyli dane mogą być, natomiast dokładność tych danych jest. Rozmowa z technologami na przykład, przytnij mi coś na daną długość, na dany wymiar, tak? Tak. I dopóki kiedyś z technologią nie porozmawiałem, to nie czułem problemu, tak? Bo kiedyś jak rozmawiałem z technologią, to on mi powiedział, a z jaką dokładnością to zrobić? Ale wiesz co, tam tyle i tyle milimetrów, to jest tyle i tyle milimetrów. No tak, ale w technologii to jest jeszcze tam grubość, jakość obróbki, ewentualnie dokładność danego wymiaru, tak? I tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest to samo. My mamy pewne informacje i teraz do którego miejsca po przecinku na przykład. Zatem to jest jedna rzecz. Czy te dane są ciągłe, czy mają gdzieś tam pewne luki? Ile czasu wstecz to sięga? Jeżeli przewidujemy, to zazwyczaj mamy przewidywanie na podstawie danych historycznych. To jest najprostsze, tak, prawda? Tak. Czy mamy jakąś interpolację, ekstrapolację, cokolwiek, to tak naprawdę patrzymy, co się dzieje. Gdybyśmy mieli takie modele, które tak pięknie przewidują w przyszłość i one tak dobrze celują, to każdy by był milionerem, no nie? Od razu. Właśnie to może w końcu co tam bym się z tą wygrała giełdą w totkę. stanie? Szybko mi tu mów, co tutaj się stanie i jakoś tam, nie wiem, XTB albo coś innego. Inwestuję, a teraz sprzedaję. Tak. No tak nie ma, pięknie. Nie ma. Będzie może kiedyś ładnie, ale niekoniecznie będzie to tak trafiało. Cóż jeszcze? Mamy dużo źródeł czasami i teraz bierzemy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte programowanie. Tych baz się robi 20, 30 i zatrudniamy do tego jaja. I on mówi tak, no dobra, tu masz to, to się nie spina. Mamy różne mierniki czasami. Też. To było takie, w cudzysłowie, KPI, sposoby pomiaru, czy coś innego, to były zupełnie inne. To jest nieporównywalne. A teraz my mówimy, to wywnioskuj. Ale gdzie jest punkt zaczepienia? No właśnie. Nie ma. Gdzie są jeszcze problemy? Problemy są takie, że my chcemy czasami coś przewidywać. Ten model w ogóle, on ma silnik, on wie jak działać, ale nie ma tych danych historycznych, żeby coś powiedzieć. I mówimy, no dobra, no przecież to już 3 tygodnie chodzi, dlaczego to nie działa? No dlatego, że on tak po roku dopiero zacznie działać. No nie? Bo on musi chociażby złapać schematy, co tam się dzieje. Czasami szukamy anomalii, czyli szukamy outlierów. Tak. A jeżeli szukamy outlierów, to teraz wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście. Outlierem w medycynie będzie przypadek raka na przykład, tak? Bo tutaj są te wszystkie zbiory, to jest to, co być powinno i gdzieś tam jest centka. Tak. W przypadku na przykład ataku, czy próby zalogowania się, mamy ciąg czasowy, od godziny 6 do 18 zalogowało się kilka osób, to są te nasze dane, 3 w nocy, outlier. A co to się stało? I teraz kiedy na to patrzymy, jak na to patrzymy i on musi się tego nauczyć, więc dane, które być powinny wskazywać też na rzeczy, które być może inni stwierdzą, daj spokój, to jest 1 na 1000. Ale my tego szukamy. No właśnie. I właśnie jak my segregujemy te dane, jak my to grupujemy.
Także czasami jest właśnie tak, że ktoś z tych danych właśnie wyciął te przypadki, które dzisiaj będą stanowiły clue całej zabawy. My szukaliśmy tych outlierów, ale w danych były wycinane przez ostatnie 10 lat. No właśnie. I ile masz tych danych? Mam całą masę, dokładność, wszystko piękne, ale nie ma tego, czego akurat szukamy, no nie? I ktoś mówi, no dobra, kiedy ta maszyna się popsuła? A wiesz, bo my żeśmy to właśnie wycinali, no nie? Albo to było w zeszycie u majstra. Tak. I to jest ta część, której my żeśmy nie zdigitalizowali, no nie? No i szczerze mówiąc, od wszystkiego zaczynamy od początku. No to właściwie jak według ciebie powinna wyglądać dobra praktyka zarządzania danymi? Dane ogólnie, które przetwarzamy w firmie, powinny być w miarę spójne. Czyli jeżeli zależy nam na odpowiedniej analizie i bierzemy sobie 20-30 mierników, to pamiętajmy, że gdzieniegdzie, jeżeli mamy jakiś tam mierniczek, na przykład częstotliwość, zaczynamy to mierzyć od roku, a wszystko inne mamy sprzed 5 lat, to te dane będą spójne od roku. Więc pamiętajmy, co mierzymy, jak my to przetwarzamy, jakimi metodami. Co tak naprawdę stanowi moją podstawę, do czego ja się odnoszę. Dane w firmie, które są zbierane, myślę, że powinny być również odpowiednio backupowane, że jeżeli coś się nie zgadza, to możemy sobie wprowadzić na przykład dane oparte o cienie, ale my powinniśmy wiedzieć, że to była pewna interpolacja, ekstrapolacja, czy też jakaś inna metoda przybliżeniowa do wyliczenia, ale ten fragmencik zaznaczamy na przykład na zielono, na niebiesko, to już jest przewidywanie, Tak. a nie działanie na danych. Więc powinniśmy tego typu informacje również gdzieś zawierać. Jeżeli przewidujemy coś na przyszłość, to warto by było też to zaznaczyć, że to już nie jest z twojej historii. Ja w tej chwili szacuję na podstawie historii. Dane, które mamy, powinny być też tak zwanej wysokiej jakości. Więc ta wysoka jakość powinna być w jakikolwiek sposób u nas usystematyzowana. Co to dla nas znaczy? Co to dla nas znaczy? Tak, Właśnie. bo wysoka jakość, wszystko jest. W normach też jest. Wysokiej jakości. Brzmi dobrze, ale Bardzo dobrze. co Tylko to jest? Czym jest dla ciebie jest? wysoka jakość? Tam Pentium 120 MHz mylił się na 7 miejscu po przecinku. Afera w 90 którymś roku, no nie, że Jezu, on się myli, no nie? No i Duke Nukem chodził, no nie? Doom i tak dalej? Chodził. Dla pewnej grupy w ogóle to nie robiło żadnej różnicy, ale gdzieś tam dla naukowców bardzo dużo. Dlatego powinniśmy też mieć świadomość, co ja tak naprawdę chcę z tego wyciągnąć, co jest dla mnie jakością, a co jest tak naprawdę dla mnie już pominięciem. Bo ten sam model, czy ten sam sposób działania na pewnych danych w jednej i w drugiej firmie może mieć zupełnie inny wydźwięk. Jasne. A tak zastanawiam się, w jakim momencie firmy powinny albo dobrze byłoby, żeby decydowały się na audyt. Audyt w ogóle powinien być z mojej perspektywy, nawet wewnętrzny, wliczony w każde działanie. Audyt to niekoniecznie ten audyt, o którym my sobie mówimy. To może być taka zwykła też inspekcja danych, o której przed chwilą mówiliśmy. Wewnętrzna bardziej. Ta wewnętrzna, tak. To może być ten dział compliance'u, który mówi, sprawdzam, czy oby na pewno my idziemy w dobrym kierunku, czy jest to działanie spójne z naszą polityką, z naszymi założeniami. Jeżeli rozpoczynamy nowy proces, to ułóżmy go tak, żebyśmy byli właśnie go w stanie sprawdzić. Zatem, jeżeli chcemy stwierdzić, że jest OK, to stosujmy odpowiednie mierniki. Jeżeli one już gdzieś tam w firmie istnieją, żeby nie było tak, nowy proces, nowe mierniki. I potem wszędzie jest 100%. A jakbyśmy to wszystko ze sobą chcieli porównać, to nie ma znowu wspólnego mianownika. Jak to mówią, gdzieś tam jabłuszka do gruszeczek, czy do tak. pomarańczy porównujemy i tak jest świetnie, zupełnie nie wiemy, gdzie idziemy, no nie. Jak to kiedyś taki jeden człowiek w jednej firmie powiedział, jak ślepe dzieci we mgle. Zupełnie nie wiadomo, co to robi. Zatem, jeżeli wchodzimy w ten proces nowy, nawet chcemy audyt trzeciej strony, 42001, to warto wejść w działania, które mają na celu przybliżenie nas do tej normy.
Żebyśmy wiedzieli, jak to działa, żebyśmy właśnie mówili o tym, że jest rozliczalność danego modelu, że jest odpowiednie podejście dotyczące samego sprawdzania, że ja nie jestem właścicielem procesu, który będę sobie sprawdzał, no bo zawsze będzie dobrze, no nie? Gdzieś tam coś nie będzie działało, ale jak tutaj się 2 razy popchnie paluszkiem, to już działa. No nie? Tylko, że pewnie koleżanka, która by to sprawdziła, to powiedziała, że to nie działa. Tak, administratorzy tak często mówią, a u mnie działa, no nie? Właśnie. No właśnie, tak. No i ja rozumiem, że oni czasami gdzieś tam siedzą za pudełkami w pokoju, który jest zamknięty, a lokalizacja nieznana. Natomiast doskonale rozmawiałem przez Teamsa czy przez inne komunikatory. Ale jak u mnie nie działa, to ja bym czasami chciał mu jednak pokazać, że słuchaj, to zrób. Tak? Tak. I tyle. I zazwyczaj tak robi, że działa. No i wtedy mi jest głupio, ale mam zrobione. I to samo w tym audycie. Nawet jeżeli nie działa, niech nam będzie nawet głupio, okej. Ja popychałem paluszkiem i wtedy działało, ale przyszła koleżanka, powiedziała, że to nie może tak być. No i w końcu się zebrałem, no nie, po pół roku narzekania zrobiłem. I działa. I te działania audytowe od samego początku, czyli cały life cycle powinien być objęty audytem, no niech będzie już kontrolą, no dobra. No bo może być też kontrola z sanepidu na przykład. No może nie? być. Może być. Gdziekolwiek, jakkolwiek, ale od razu wdróżmy te działania. Kontrola jakości. Kontrola jakości, tak. To nie musi być AI. To wszystko, co robimy, powinno być jakokolwiek monitorowane. Zauważcie, że produkcja oprogramowania to naprawdę gruba część kodu to jest troubleshooting. To nie jest tak, że tam wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby się ten program wykonywał. Nie, tam masa tego kodu to jest po to, żeby sprawdzić, co się sypie i jak się sypie. Dokładnie. I obsługa błędów, prawda? Tak. Wyjątków. Dokładnie. I tutaj, jeżeli wdrażamy nowy produkt, proces, projekt, to zarządzanie zmianą uważam, że wymaga przede wszystkim ustalenia, czy i jak powinniśmy postępować. Czy to będzie dobry krok w odpowiednim kierunku, czy nie. Jak to sprawdzić? A to sprawdzenie to już jest pewnego rodzaju audyt, który mówi o tym, że słuchajcie, no gdzieś tam coś się psuje albo jesteśmy na przykład dzień przed planem. Jest super. Jasne, czyli ja to też tak postrzegam, że w sumie ten audyt to nie jest tylko po to, żeby na zewnątrz pokazać. Słuchajcie, zobaczcie, przeszliśmy audyty, u nas jest wszystko super. Czyli nie tylko do pokazywania się i budowania tego wizerunku na zewnątrz, ale też ma bardzo dużą wartość wewnętrzną dla firmy, prawda? Bo jest w stanie na wcześniejszym etapie wyłapać jakieś problemy i zminimalizować to ryzyko, znaleźć rozwiązania, prawda? To jest taka sama kontrola. No, nawet ludzie robią sobie samo badanie, prawda? Dobrze się czuje, niedobrze się czuje. To nie jest nic złego. To uważam, że audyty ogólnie możemy podzielić na takie 3 kategorie. Audyt pierwszej strony, audyt drugiej strony i audyt trzeciej strony. Audyt pierwszej strony, ja sam siebie badam, czy wszystko jest w porządku. Sprawdzam, jak moja firma działa. Robię to dla siebie, ponieważ mamy takie założenia, mamy takie wytyczne. I czy to się zgadza? To przecież w końcu jest firma naszego kierownictwa, naszego zarządu. Tak. My pracujemy na wspólne dobro i sprawdzamy, czy idziemy w dobrym kierunku. Warto sobie dać szansę i prawo do audytu drugiej strony. To jest audyt, gdzie jedna firma jedzie do drugiej i sprawdza. Mówi, słuchajcie, wy jesteście na przykład reprezentantami naszego rozwiązania. My chcemy zobaczyć, jak działacie z klientem, jak to wygląda. My audytujemy was. Możemy wydać wam raport, możemy dać wam jakąś piękną laurkę i powiemy, że robicie to bardzo dobrze albo że mamy pewne nieścisłości w tym procesie. Audyt trzeciej strony najczęściej firma, która daje certyfikat. Może być to ISO,
Czyli w automotive jest to jakiś tam TISAX, niemniej jednak wiąże się to ze spełnieniem pewnych warunków, które są wytyczone poprzez daną normę. I audyt trzeciej strony tak naprawdę opiera się też w niektórych punktach na audycie pierwszej strony. Czyli jak wygląda wasz przegląd zarządzania, jak wygląda wasz audyt wewnętrzny, jak wygląda wasz program audytów. Bo to, Jasne. że wy tutaj jesteście, oznacza, że jest to na przykład jedna z 5 lokalizacji. Co gdzie indziej, jak to się dzieje, jak wy tam pracujecie, jak spełniacie wewnętrzne swoje warunki, wewnętrzne swoje procedury. I teraz, jeżeli mamy jakikolwiek proces, właśnie dlatego powiedziałem, że ważne jest, żeby to ustrukturyzować od strony compliance'u, gdzie każdy proces będzie w jakikolwiek sposób sprawdzany, bo my tymi KPI-ami, czy tymi miernikami będziemy mogli powiedzieć, jest dobrze, jest źle, ale być może jest na tyle dobrze, że jednak trochę coś tam musimy poprawić. Spełniamy, ale tam powiedzmy ta 1/10 punktu tylko, więc no ledwo, no nie? Czy też czasami jest to tak, że te mierniki nie są poprawnie dobrane. Na przykład ilość strat w firmie. Czasami firma deklaruje, straty, które możemy wygenerować na miesiąc, to jest 100 000. Dobra. A historycznie ile generujecie? 5 000. To tak średnio, prawda? To dlaczego macie 100 000? No właśnie. Słuchajcie, obniżcie to. No nie, bo wtedy istnieje realne ryzyko, że przekroczymy. A tak to nawet jak sobie zrobimy te gdzieś tam nawet 20 000, no to jednego miesiąca przekroczyliśmy, ale jak weźmiemy sumę za wszystkie miesiące, to jest dobrze, no nie? A gdzie tu jest ciągłe doskonalenie? No nie ma. Właśnie, to nie chodzi chyba, żeby udowadniać na każdym kroku, że jest dobrze, tylko właśnie wyłapać te momenty, kiedy może coś jest nie tak i wtedy można coś z tym zrobić. Tak samo jak jest z tymi niezgodnościami. Mamy niezgodności w jednej firmie i ona mówi tak, mieliśmy, naprawiliśmy działania korekcyjne, działania korygujące, więc nie dość, że naprawiliśmy to, co tam gdzieś żeśmy wyłapali, to jeszcze proces tak został zmodyfikowany, że już nie dojdzie do ponownego problemu. Takim rozwiązaniem dodatkowym, które moglibyśmy wprowadzić, to powiedzieć, słuchajcie, inne działy. Mieliśmy taki problem. Być może się u was poprawił, być może nie, ale jeżeli nie, to sprawdźcie, czy taki proces nie ma szansy właśnie takiego wyniku przynieść negatywnego. I to będzie to polepszenie. Inne firmy, mieliście jakieś niezgodności? Skąd? Nigdy? Nigdy. Absolutnie. Nie znamy takiego słowa. Tak? No dobra. To grzebiemy. Brzmi podejrzanie. No nie? I wtedy jest czasami taki problem, że jak coś znajdziemy, to nie wiedzą, co z tym zrobić. No, niemniej jednak warto się przyznać. To nie znaczy, że jak mamy niezgodność, to jesteśmy organizacją, która no niestety zawiodła, coś się zdarzyło. Nie, absolutnie nie. To jest ten moment, kiedy wiemy, jak coś naprawić i jak zmienić, jak poprawić, żeby było w przyszłości lepiej. I to sprawia, że stajemy się po prostu lepsi. Dokładnie, tak jak życiowo. Nie zamiatajmy pod dywan problemów, tylko na bieżąco. Jeżeli je wyłapujemy, rozmawiamy, to jest szansa na zmianę, poprawę, a nie, że w końcu coś się wysypie. Nie będę robił żadnych zadań, bo jeszcze jakiegoś nie rozwiążą, zatem polegnę, tak? Tak. No ale być może wtedy się czegoś nowego nauczą, prawda? No właśnie. Także tutaj audyt uważam, że nie jest zły. I jeszcze jedna rzecz, audyt jest badaniem próby, tak zwanej próbki audytowej, a nie całości. To drugie to taka inspekcja albo kontrola wtedy, to mi się wymsknęło, dlatego tak szybko wróciłem. Dlatego ta kontrola. Dlatego stąd ta kontrola. Natomiast to jest audyt, próbka audytowa. Jeżeli sprawdzimy i jest dobrze, to mamy to domniemanie, że wszędzie jest dobrze. Więc to, że audytujemy na przykład normę 42001 nie oznacza, że to jest tak wszystko pięknie, bo my żeśmy mogli nie trafić na całą masę rzeczy, czy też problemów. No i co? Macie wtedy 2 wyjścia. Po pierwsze, udało się, a po drugie, dobra, nie trafił, mamy certyfikat, ale naprawiamy. Wiemy, za rok może trafi w to, może nie trafi, znowu, ale wiemy, jesteśmy świadomi naszej sytuacji, wiemy co i jak,
działamy na wspólne dobro, mając certyfikat. Jeżeli też czasami takie mam podejście, oni tak kiepsko działają, a mają certyfikat. Jak to jest możliwe? Jak wy audytujecie? No to jest właśnie ta próba. No ja niekoniecznie muszę trafić przysłowie jak kulą w płot. No tak. Po prostu, no. Ale czasami jak się zdarzy, to może być z tego niezgodność, no. A ciekawa jestem właśnie tej normy ISO 42001. Czy mógłbyś coś więcej o niej powiedzieć? No jasne. To opowiedz. jest też taki sukces pierwszy. Po audycie, który zrealizowałem niedawno w jednej z polskich firm, no jest pierwszy akredytowany certyfikat z ISO 42001. Także fajnie. Super. Tak, norma dotycząca AI to jest podobno jedna z pierwszych takich norm, która próbuje znormalizować ogólnie pojęty Artificial Intelligence. I teraz ISO ma właśnie normę 42001, natomiast ISO nie jest jedyną organizacją, która ma normy. Taka fajna perełka, norma ETSI 302-223 bodajże, o ile dobrze pamiętam. Grudzień 2025, czyli świeżynka. Świeża, bardzo. Świeżynka, tak, bardzo fajna. Norma 42001 w zasadzie jest normą, która ma tą strukturę nowoczesną, HS, Harmonized Structure. I to jest taka struktura, która jak klasycznie daje te 10 punktów. Pierwsze 3 to jest to wprowadzenie, podziękowanie, słownik, który tutaj nawet wprowadzamy. No i potem punkty 4-10, czyli kontekst organizacji, przywództwo, ryzyka, aż do ciągłego doskonalenia gdzieś tam w 10. Więc ona tutaj za dużo się nie różni. Ma natomiast 4 załączniki A, B, C, D. A, B są normatywne, no i C, D są informacyjne. Jeżeli chodzi o tą normę, to ona pozwala nam oszacować, czy w jakiej jesteś roli przede wszystkim. Czy tam jest kilka ról. Ta norma działa w oparciu o całą masę innych norm. Między innymi 22989, 38507, jest też 23894, taka norma. Jeżeli chodzi o 22989, w tej normie przedstawiono taki schemat, taką tabelę, kim można być w rozumieniu AI, jaką rolę można mieć, mieć. Czyli deweloper, wdrożeniowiec, audytor, użytkownik końcowy, taka firma, która wdraża gdzieś tam, czyli bierze czyjeś rozwiązanie i wdraża komuś. W zasadzie nie ma żadnej odpowiedzialności za dane, za jakość danych, za przekazywanie tych informacji, co ci przekażą. Ona jest taki trochę man in the middle, chociaż to ja rozumiem, że to jest taka forma ataku, ale tutaj jest tylko taka firma, która wdraża coś. W zasadzie bierze kasę za to, że odpowiednio wdraża narzędzie w firmie. Producent, który tworzy na przykład modele. Może być też firma, która dostarcza dane. Ta norma całą masę informacji pokazuje, kim można być, gdzie się należałoby zaklasyfikować i możemy tych ról mieć kilka. I teraz 42001 ma takie podejście, że dla każdej roli powinienem tą firmę przebadać z innego punktu widzenia. Zatem można powiedzieć, że może dojść do takiego przypadku, że ja będę audytował firmę tak naprawdę razy 3, bo będzie użytkownikiem końcowym rozwiązania na przykład klasy LLM, będzie firmą, która wdraża rozwiązanie i po trzecie będzie dostarczała dane w jakimś tam zakresie do jeszcze innej firmy, która buduje modele. Tak.
Teraz mamy też różnego rodzaju ryzyka, które są opisane w normie 23894. I tam są różnego rodzaju ryzyka. Norma też odwołuje się do standardowo 31 000. Natomiast to, że 31 000 występuje, to ono się tam pojawia chyba w 2 przypadkach. Gdzieś tam w słowniku i na samym końcu, że została przywołana. Zdecydowanie lepszą normą jest ta 23894, która to norma mówi jasno o ryzykach związanych z AI. Okej. Także to jest to. 38507. Tych norm jest ze 28 dokładnie, łącznie z NIST-em, który tam też występuje, też jest przywoływany i 1 czy 2 frameworkami, które można zastosować. Także ogromny zbiór wiedzy, trudna norma. Nie dlatego, że ona jest taka długa. Ona się powołuje w całej masie gdzieś tam przypisów na inne normy. Aha. W związku z czym Dużo tych zależności. Dużo jest zależności. Jak ja prowadzę szkolenie z tej normy, to się okazuje, że z tej normy mamy tak naprawdę 1,5 dnia, a kolejne 1,5 dnia to skaczemy po innych normach. I tłumaczymy zależności, co z czego wynika. Czasami też tłumaczę jeszcze, jak modele działają różnego rodzaju, bo przychodzą osoby, które chcą być audytorami, czy wewnętrznymi, czy wiodącymi i okazuje się, że nie mają żadnych podstaw. I oni później mają oszacować jakość wdrożenia u siebie w firmie, właśnie poprzez ten audyt wewnętrzny. Aha. Okazuje się, że nie bardzo wiedzą. Szef wyznaczył, jakiś lider zespołu. No to przymusowym ochotnikiem będziesz ty. No i padło, no nie? Dlaczego? No bo ty jesteś gdzieś tam z działu compliance, tak? Ale ja w ogóle od czego innego jestem, no nie? Jesteś wybrany. Nie szkodzi. To będzie twój cel na przykład na rok 26, prawda? No i te osoby przychodzą w zasadzie bez przygotowania. One są doskonałe w normie na przykład jakościowej 9001 albo gdzieś tam w 27001, chociaż to już jest taka bardziej techniczna norma. A tutaj są nowości. I potem okazuje się, że trzeba ocenić na przykład transparentność modelu. No i pojawiają się 2 słowa w zdaniu, którego nie rozumiem. Transparentność i model. Tak. I tak, co ja mam z tym zrobić? Dlatego ja czasami prowadzę takie też szkolenia świadomościowe. Co to jest? Staram się przede wszystkim, żeby wytłumaczyć coś komuś, jakby miał 5 lat. To nie ma być popis nomenklatury, odpowiedniego akademicki słownictwa. wykład. Nie, to ma Im być trudniej, tym lepiej. Tak. I później rzucamy różnego rodzaju terminami i w zasadzie zapominamy sami, co chcieliśmy przekazać. Nie. Zawsze moim celem nadrzędnym jest to, żeby przekazać wiedzę, nawet niech ta osoba nie wie do końca, jak to się tak fachowo nazywa, ale będzie wiedziała, co to robi i jak to robi. Ja szczerze mówiąc, nie muszę wiedzieć dokładnie, jak ten telewizor OLED działa, ale wiem, jak go włączyć, wyłączyć i jak to pudełeczko przekazuje mi film. I tyle mi wystarczy. Natomiast jakby ktoś mi miał to wytłumaczyć na zasadzie fizyki kwantowej, to podejrzewam, że spojrzałbym jak ta sroka w gnat i tyle. I by mnie tylko zniechęcił do tego. I tutaj też ci ludzie, którzy do mnie przychodzą czasami na szkolenia, oni mają wyjść z takim przeświadczeniem, że to nie jest trudne. Bo to nie jest trudne. Znaczy, jak głęboko gdzieś daleko wejdziemy i ja ich zachęcę, to będzie to moim sukcesem, że on powie tak, dzisiaj nic nie wiedziałem, a 2 lata od dzisiaj jestem już ekspertem. I to będzie mój sukces, bo ja go nie zniszczyłem, tylko ja go zachęciłem i odpowiednio mu tą wiedzę podałem. Jak w ogóle firmy powinny się przygotować do wdrażania tej normy? Po pierwsze, norma nie jest obowiązkowa, to już zaznaczałem, więc jest to takie o tyle trudny temat, że sami sobie robicie. Sami sobie to robicie. Ja wiem, że wy chcecie wejść, że to jest tak samo, jak gdzieś tam była matura. Nie musieliście, sami sobie chcieliście. No nie, to jest na pewno bardzo dobry początek gdzieś dalej. Po pierwsze, możecie sobie zdać sprawę z tego, co macie i jak macie. Po pierwsze, w
4. punkcie normy mamy coś takiego jak kontekst organizacji. Z punktu widzenia teraz normy, jeżeli macie inne normy, to mieliście kontekst organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, cokolwiek tam było. A tutaj jest z punktu widzenia AI otoczenie wewnętrzne, otoczenie zewnętrzne. Zwróćcie uwagę, co tam siedzi. Przywództwo. Jak wasi włodarze będą was wspierali? Czy w ogóle jest wsparcie finansowe? Pamiętajcie, że różnica między HS-em a HLS-em to było, że tam mogą, a tu już muszą. A to już jest ten nowy, no nie? Także tutaj mają czynnie wykazywać wsparcie, ciągłe doskonalenie polityki i tak dalej. Więc ta norma, już jako ta nowa norma, mówi jasno, że najwyższe kierownictwo powinno wykazywać zaangażowanie. I to nie ma być zaangażowanie takie, że ty tam, a ty tu, a ty to, prawda? Jasne. I koniec zaangażowania. Nie, bo to ma być właśnie to wsparcie. Ja jestem zwolennikiem tego modelu takiego odwróconego trójkąta, gdzie na samym dole jest, znaczy ten czubek, który jest na dole teraz, to jest zarząd czy prezes, który świadczy swoje usługi do dyrektorów, a dyrektorzy swoje usługi gdzieś tam. To nie znaczy, że oni robią całą robotę. W końcu spada wszystko na prezesa. Tak. Nie, ten prezes ma tak umożliwić pracę, żeby dyrektorzy wiedzieli, co mają robić, jaką mają rolę, jakie mają obowiązki, jakie mają uprawnienia, kogo mogą zwolnić, jakie będą konsekwencje, że im będzie oddane to, do czego zostali zatrudnieni. Nawet Jobs powiedział, że dlaczego mam mówić moim ludziom, co oni mają robić. Ja zatrudniłem ekspertów i oni wiedzą, co mają robić. Ja tylko wyznaczam kierunek w tym okręcie. I to wszystko. I to samo w tym trójkącie, który jest zbudowany właśnie na tym czubku, na wierzchołku. Na samej górze ta warstwa, powiedzmy, specjalistów, która dostaje wsparcie od warstwy niżej, która dostaje wsparcie od niżej. Więc 5. punkt, przywództwo, powinniście wiedzieć dokładnie dlaczego, po co, jakie jest przesłanie, kto tym zarządza. Najwyższe kierownictwo powinno być w pełni zaangażowane, powinno wiedzieć co i jak. Z punktu widzenia AI, cały czas powtarzam, ryzyka w punkcie 6. Jasno określcie ryzyka na podstawie 4. punktu normu, kontekstu, wpływu, systemu, co to będzie robiło. Często dostaję pytanie, czy ja mogę sobie to przepisać, to wszystko to, co tam było w poprzednich punktach? Tak, dokładnie możesz przepisać, tylko nie zapomnij zmienić system zarządzania AI. I teraz z punktu widzenia AI, bo ja rozumiem, że to jest mniej więcej to samo, to się naprawdę powtarza. Przy czym, szczerze mówiąc, ta norma ma delikatne zmiany i zawsze w tych zmianach to są punkty 6. i 8. W 7 to wsparcie i tak dalej, to wszystko. Wsparcie z punktu widzenia AI. Zwróćcie uwagę, że to jest AI i to tak trzeba zrobić. Dlatego, jeżeli macie inne normy, to będzie fajna pomoc. Jeżeli nie macie, kupa roboty przed wami, zwłaszcza, że musicie jeszcze niezgodności, ciągłość doskonalenia opracować. No i 8. działania operacyjne. To jest ten crème de la crème każdej normy, jak ja zawsze mówię. To jest inne w każdej normie. Tu nie można zrobić Ctrl-C, Ctrl-V. Nie. A zwłaszcza, ja czasami, ponieważ byłem proszony na różnego rodzaju szkoleniach, jakie są różnice. Ja pokazuję, że w zasadzie ta norma jest 1 do 1, tylko że jest system zarządzania. I tu jest zmiana. Ale gdzieniegdzie jest dodatkowy punkt normy, bo jest na przykład 6.4, który nie występuje w 27.001. No i punkt 4.4, czyli system zarządzania AI, system zarządzania ogólnie tutaj, tu trzeba wszystko postawić, musi mieć całą dokumentację, wszystko. No i teraz, co mierzycie, jak mierzycie, co wam jest potrzebne, co wprowadziliście, w jakiej roli jesteście. Z tego, jak już postawicie ten system, to musimy wyjść do innych norm. Musimy zajrzeć, kto robi, co robi, jakie mamy role, kto się czym zajmuje, co mierzymy, kiedy mierzymy, jak mierzymy, jaka jest częstotliwość, jaka jest gradacja tego, w jaki sposób. Pamiętajcie, nie pomylcie ról, bo jeżeli ktoś będzie właścicielem swojego procesu, przyjdzie jakiś taki audytor, na przykład Steve Nordu i będzie wam zawracał głowę, że jest jakiś konflikt interesów. Także jest to norma poniekąd dosyć krótka, ale
tak jak jest w normie 27001 załącznik, jest norma 27002 do załącznika A, tak tutaj załącznik B jest wytłumaczeniem załącznika A. Dokleili to od razu do normy. Także jest pomoc. Nie jest taka straszna ta norma, naprawdę. Tak sobie myślę, że chyba też taki wniosek płynie z tej naszej rozmowy, że w ogóle ten normy i audyt to nie powinny być też interpretowane przez firmy też jako takie zło konieczne, tylko nawet jeżeli nie decydują się na certyfikację, to dobrze jest się zapoznać z tą normą i nawet na swoje wewnętrzne potrzeby przeanalizować wszystko te wytyczne, które są w tej normie i nawet właśnie mówię, na swoje potrzeby przyjrzeć się tym procesom, rolom, które mamy w organizacji i nawet jeżeli nie zdecydujemy się na certyfikację, to wykorzystać to jako takie wytyczne wewnętrzne dla rozwoju firmy, no bo tam już mamy jasno wskazany kierunek, co warto, co trzeba zrobić. To nie jest norma techniczna, więc my nie znajdziemy takiego dekalogu, który nam powie rób to, nie rób tego. Natomiast jeżeli ktoś chce być zgodny z normą, ale niekoniecznie będzie chciał mieć certyfikat, to jak najbardziej to też jest dobre podejście. Ja obserwuję w firmach taką czasami zależność, że jak mają 27 i chcą iść trochę dalej, to wchodzą w wytyczne normy 22301 ciągłość działania. I czasami to jest do tego stopnia, że ja realnie pytam ich 2-3 razy, czy na pewno tej normy nie mają. A oni mówią, nie mamy. Ja mówię, słuchajcie, gdybyście dzisiaj do audytu podchodzili, to raczej byście go na 100% zdali, bo po prostu macie te procesy tak pięknie posegregowane i takie macie fajne podejście, że zachęcam. Szczerze, oni mówią, niepotrzebna nam ta norma. Ale to była ta wytyczna, która pozwoliła im na wdrożenie całej masy procesów. Jeżeli nie chcecie wchodzić w certyfikację, nie chcecie mieć audytu, bo to też kosztuje. To kosztuje czas, to kosztuje utrzymanie, to kosztuje realnie finanse. Trzeba przeprowadzać audyty. Czasami to się pokrywa z różnego rodzaju projektami. To różnie może być, to jest proces ciągły, cały czas. Ja nie wiem, czy za rok, kiedy nie będzie wyznaczony audyt nadzoru na przykład, po dzisiejszym audycie certyfikacyjnym, my nie będziemy umoczeni w projekt międzynarodowy na wiele, wiele milionów złotych. I nie będziemy mieli czasu na obsługę audytorów. Więc możemy sobie zrobić na przykład część wytycznych z normy ISO. Możemy sobie wziąć jakieś dobre wytyczne z NIST-ów. Możemy sobie wziąć coś z ETSI. I i troszkę mamy taki miszmasz, ale to jest coś, co będzie nam się sprawdzało. Zwłaszcza, że normy ETSI są takie bardziej szczegółowe. One są takie bardziej namacalne. To już nie jest takie na zasadzie powinieneś, możesz, stosuj dobre praktyki, tak? No tylko które? Które dobre praktyki? Oczywiście to zależy od ciebie. Co sobie weźmiesz? Tylko błagam, nie z Bangladeszu albo gdzieś tam stamtąd, bo to może źle wyjść. Także się zawsze zastanawiam, co was motywuje do wzięcia jakiejś praktyki gdzieś z końca świata, no nie? No, bo to jest łatwe i nie wiem, kiepsko sprawdzalne, no nie? Tak jak z tym przeklejaniem. Dało się? Dało. Także jeżeli są dobre praktyki, top 10 OWASP na przykład, cyber security, no nie? To proszę bardzo. Działa na pewno, bo naprawdę mnóstwo firm, mnóstwo ludzi z tego korzysta. Dlaczego nie my? Jeżeli taka jest wytyczna, taka jest wola, nigdy audytor tego nie podważy. Natomiast jeżeli takich dobrych praktyk nie ma i próbujemy wypełnić znamiona normy dobrą miną, wybrakowaną dokumentacją, to jest kiepsko, bo my nie mamy właśnie tych punktów zaczepienia. A gdzieniegdzie jeszcze trzeba to udokumentować. I tu już się zaczynają I tu się zaczyna. Tak, bo gdzieniegdzie norma mówi, że musi być udokumentowana informacja, a gdzieniegdzie może być. Natomiast to, gdzie może być, to ja muszę z procesu wywnioskować, jak to działa
i czy oby na pewno jestem w stanie sprawdzić to. Bo sprawdzenie każdej normy to jest tak naprawdę, mówi się, na zgodność. No jasne, na zgodność z danym wymaganiem, ale tak naprawdę my sprawdzamy skuteczność. Nie to, czy tam jest 1000 papierów, 1000 dokumentów, tylko czy to działa. Jasne. Czy to, co sobie narzuciliście tu w tej dokumentacji, to, co robicie, To czy to ma jakiś... czy to jest, tak, czy to jest to? I teraz dopiero, jeżeli Tak. to się zgadza z tym, to sprawdzamy względem danej normy, czy to jest to, co robić powinniście. I już. Czyli to jest takie proste. No, certyfikujcie się. No, także, no. I co roku ktoś do was przyjedzie. Jasne. No i potem są ciastka, herbatka, kawka, szampan, no nie? I ono jest takie, Udało się. Pojechali. udało się, tak. Jezu, następny dopiero za rok, no nie? I to X w kalendarzu. Jeszcze tylko 364 dni. No. A właśnie, jaką, tak jakbyś miał dać jedną radę, czy wskazówkę liderom, czy firmom, które albo wchodzą właśnie na drogę wdrażania AI, albo jakichkolwiek transformacji, to co byś powiedział? Świadomość. Świadomość. Wiedzieć, co się robi Czy i po wiesz, co. co chcesz? Tak naprawdę. Bo czasami ja takie odnoszę wrażenie, że ja mam takie podejście życzeniowe. Będzie pięknie, będzie fantastycznie, to mi jest potrzebne, bez tego nie mogę żyć i tak dalej. Chcę nowy samochód. To musi być pick-up. To jest naprawdę samochód, który jest użyteczny, ma duży silnik, będę się w nim dobrze czuł, masę rzeczy. No i potem się okazało, że na pierwszym lepszym miejscu parkingowym to ja wystaję pół metra. Aha, no tak. I mandat. Albo coś innego, no nie? I to jest coś, czego ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę, dlatego, ponieważ mnie zaślepiły jakieś tam inne walory. I to jest to samo. Chcę wejść w normę, chcę wejść w rozwiązanie i będzie pięknie, będzie super, to w ogóle będzie spełniało. A potem się okaże tak, że to trzeba utrzymywać, trzeba mieć ludzi, którzy to będą obsługiwali, trzeba mieć czas, trzeba mieć pieniądze, nakłady, trzeba mieć potem jeszcze odpowiednią umiejętność obsługi. Trzeba przeszkolić ludzi, trzeba zwiększać świadomość, trzeba pilnować tego tematu, czy oby na pewno nie ma jakiegoś tam dryfu danych, czy nie ma niepożądanych zjawisk. Czy moje dane gdzieś tam nie wyciekają, czy odpowiedzi są dla mnie satysfakcjonujące, czy ja mam, już jak już nawet te KPI mam, czy ja mam uzysk z tego, czy to spełnia moje oczekiwania, bo miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze na przykład. No nie? I potem się okazuje, że no, komuś tą łatę trzeba przykleić, tak? Więc być może ja nie miałem tej świadomości, że jest cała masa rzeczy z tym związana, która jest gdzieś obok. Bo ja widzę to rozwiązanie, które w mojej wyobraźni po prostu cały czas fanfary, tak, super, wszystko. A potem się okazuje, że no to się w ogóle nic nie składa, no nie? Także i tego bym życzył każdemu liderowi, żeby on podejmował świadomą decyzję i wyważył wszystkie za i przeciw. I nawet jeżeli tych przeciw będzie więcej, a on bardzo chce, to żeby powiedział: OK, przedstawię realny, a nie życzeniowy obraz. Tak. No. To bardzo ważne. Tak myślę, że z całej tej naszej rozmowy płynie to, że w sumie AI to nie tylko technologie, ale tutaj jest bardzo duże znaczenie właśnie, tak jak mówisz, świadomości ludzi, liderów, takiej dojrzałości organizacyjnej i odpowiedzialności. No tak. Zaufania. Oczywiście. Jeżeli wdrożymy rozwiązanie, które będzie dla nas kulą u nogi, a często nawet w innych, z normami słyszę, że tak, to jest taki system, który w zasadzie jest dla nas kulą u nogi. To znaczy, że zrezygnujcie z niego, on nie jest dla was dobry. Tak. Chyba że są firmy, które mówią: dobra, my musimy pracować z ISO, bo jak nie, to my partnerów potracimy. To wtedy trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby to było po prostu spójne, żeby to działało w synergii. I z AI-em to jest dokładnie tak samo.
to nie jest, no, znaczy to jest fajna zabawka oczywiście, ale to nie jest rzecz, która ma być oderwana od rzeczywistości. Jasne. I potem jak w tych memach, a komu to potrzebne? A na co to komu? No nie? I część osób powie, ja z tego nie korzystam, a druga część, ja korzystam. Czyli część analityków spełnia kryteria z założenia, a część mówi, ja to robię już 20 lat. Ja naprawdę wiem lepiej niż jakaś maszynka. Tak. Tylko że teraz mamy zupełnie inne podejście. I znowu nieporównywalne wyniki. Ten pan udzielił, niech będzie już z tymi kredytami, 20 kredytów, ten udzielił 5. Tak. Ale to ten jest zdecydowanie lepszy, tak? No dobra, tylko ten, który używał AI, udzielił 5 kredytów, ponieważ kryteria mówiły, że ma tyle udzielić. I to jest systemowe podejście. A ten udzielił, bo tak mu się wydawało. Jeżeli mielibyśmy teraz podejść z punktu widzenia dyscypliny pracy, to może się okazać, że ten pan połamał pewne przepisy. Ja rozumiem, że on jest doskonałym specjalistą, ale jego świadomość i niechęć do tego rozwiązania powoduje, że już nie działamy systemowo, że jest rozerwanie. Porównanie teraz nawet tych samych KPI-ów, tych samych mierników nie jest miarodajna, bo oni co innego robili. I tutaj dlatego mówię, że świadomość liderów byłaby istotna, ponieważ on jest w stanie przekazać odpowiednio wiedzę i nawet ten pan, który mówi, dobra, ja 20 lat pracowałem, to ty możesz zadać 2 razy więcej pytań temu modelowi, żeby się dowiedzieć jeszcze, dlaczego tak, a nie inaczej, bo ty byś podjął inną decyzję. Być może warto by tutaj oddać takiemu człowiekowi troszeczkę większą rolę i przekazać mu. I on będzie robił taki challenge dla tych AI-ów, no nie? Dla tych modeli. I w tym momencie powie tak, no słuchajcie, ja 20 lat w tym siedzę. Ja mam naprawdę dużą świadomość, duże samozaparcie do tego, żeby dowiedzieć się, dlaczego ta maszynka tak, a nie inaczej. I w tym momencie może się okazać, że on wyłapie nawet jakieś bugi. Czemu nie? I nową rolę mamy w firmie, także nie ma się czego bać. Tu naprawdę tylko dużo dobrego może wyjść. No. Tak, czyli jednak chyba możemy obalić te stwierdzenia, że AI zabierze pracę. Ja myślę, że nigdy nie zabierze pracy. Może ją zmodyfikować. Szczerze, weszła motoryzacja, czy konie wyszły z użycia? No nie do końca, no nie? Gdzie oczywiście tak, ale mamy jeszcze całą masę innych przepisów. Dodatkowo zegarmistrz dzisiaj dalej jest potrzebny, pomimo że mamy całą masę elektronicznych zegarków, które nawet jak się gdzieś tam popsują, to kosztuje tyle co 2 bułki i go tam możemy zutylizować. Ale jeżeli ktoś ma zegarek, na przykład Filip Patek, to trzyma to jako inwestycję, no nie? Tak. No i taki zegarmistrz jest wtedy, na wagę złota, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o to przerażenie, dzisiaj ja jestem zasypywany reklamami, które mówią, nauczysz się angielskiego, niemieckiego, japońskiego i chińskiego z naszym chatbotem w 3 tygodnie, tak? I w ogóle ja rozumiem, że nauczyciele mogą być zaniepokojeni, ale naprawdę my jako zwierzątka stadne lubimy czynnik ludzki. Tak. I tutaj ja czasami wolę iść do 1., 2., 3. pani i powiedzieć, dlaczego to się tak stosuje. Dlaczego te brytole mają 16 czasów. No nie? Po co im to? I ona naprawdę mi to wytłumaczy bardzo dobrze i to będzie ta praca ludzka. I ona będzie wiedziała, jak do mnie podejść, a być może ten mój chatbot będzie miał na tyle ograniczone podejście, że nie. Dlatego myślę, że to będzie w tą stronę szło zawsze, że człowiek będzie miał tą decyzję do podjęcia. Więc będzie bardziej operatorem AI. A tak czy inaczej, czy chcemy, czy nie, dzisiaj mamy myślenie na zasadzie dokładam AI do firmy i zaczynam myśleć, a w przyszłości, za te kilka lat, myślę, za 5, 6, 10, 20, jakkolwiek, nie wiem jak to szybko pójdzie, będę miał AI-based, czyli mam firmę z AI-em. Jeszcze jej nie otworzyłem, ale to już jest mój taki core.
AI native. Tak, AI native, dokładnie. I w tym momencie dobudowuję. I teraz ktoś przychodzi do mnie, to naturalne jest, że dzisiaj dostaję laptopa, czyli pracuję na nim, na Windowsie, na Linuxie, na jakimś tam innym OS-ie, a tutaj będzie pracował z AI-em. Tak. I to wszystko. I po prostu będzie to chleb powszedni. W każdej jednej firmie. Dzisiaj mamy mnóstwo pytań, a za chwilę będziemy mieli po prostu naturalnie, a dlaczego wy z tym nie pracujecie? No nie, w ogóle. To jakbym dzisiaj dostał desktopa do firmy, no nie, a nie laptopa. Tak. No i niech pan sobie weźmie to do domu, nie? Ale jak? Dlatego dzisiaj praca zdalna. Kiedyś w normie była telepraca. Na przykład w 27001, tak? Przy czym zmiana też jest tutaj w myśleniu co do tego punktu, bo ta telepraca to była praca na słuchawce. Tak. Szedłem i nawet rozmawiałem jako konsultant. Dzisiaj moje biuro to jest laptop. Tak. Dla co po niektórych komórka nawet. No też. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś jest na przykład inwestorem, on potrzebuje kilka aplikacji, no nie? I koniec. Tak. I to wszystko. I tutaj będzie prawdopodobnie to samo. I trzymam kciuki za narzędzia, które będą usprawniały nasze codzienne życie. Właśnie w medycynie. Ludzie, którzy nie słyszą, którzy nie widzą, jakieś bioniczne serca, nerki i tak dalej, to będą małe struktury, które zaimplementowane do nas Tak. w niedalekiej przyszłości, myślę, sprawią, że po takiej operacji ktoś wróci do rodziny i będzie po prostu cieszył się dalej życiem, a nie będzie musiał czekać w kolejce, spełnić masę warunków, żeby być biorcą tego organu, na który czeka kilka innych osób. I teraz dzisiaj niestety to jest ten element, że jeżeli jeden dostanie, to reszta nie. No niestety. Też Niestety. mam nadzieję, że właśnie tutaj ten rozwój medycyny wsparty technologią właśnie będzie się dział, bo to jest bardzo, bardzo istotny obszar i też bym sobie życzyła i wszystkim, żebyśmy mieli mnóstwo No i takich autonomiczne rozwiązań. samochody, no nie? To, znaczy w Chinach to już jeździ, a w Europie jakoś tak mniej. No. Ja bym sobie też życzył, że w razie czego siadam z tyłu, on jedzie sam. I Kawka, książka. A rzeczywiście, że tak, kawka, książka, tam szampan już. Teraz to już nie będzie, że nie mogę się napić, no nie? Kto jest kierowcą? Tak, w sumie wtedy nie byłbyś kierowcą. No, nie zapominajmy, że Clarkson swego czasu na biegunie pił szampana jadąc, no nie? Sam powiedział, że tam nie ma dróg, w związku z czym można, no bo prawo obowiązuje na drogach. Nie? Tak, prawo No drogowe, i teraz- kodeks drogowy. Tak jest. I teraz trzymajmy kciuki za to, żebyśmy mogli kiedyś pojechać samochodem i wypić szampana. Super. Dziękuję serdecznie Dzięki za bardzo. bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki Bardzo wielkie. dziękuję. Do następnego razu. Do następnego.